Siemaneczko, witam Was w kolejnym materiale. Ponieważ ładna pogoda jest i ponieważ nocki cały czas teraz robiłem, a i ogólnie startuję, kurde, pierwsza, druga w nocy, a jest godzina 15, 16 i mam fajran, to można sobie fajnie stanąć, kurde, i specjalnie nikt nie łazi, nie przeszkadza, to pomyślałem sobie, że pokażę Wam fajne takie, nie wiem, ze 2-3 triki, tak niedługi filmik zrobimy. Jak chcę życie ułatwić na myjni i na przykład przed myjnią, a trzeci będzie jak sobie poradzić w sytuacji takiej, kiedy zgubimy jedną ważną uszczelkę, ale to uszczelkę sobie zostawimy na koniec. No dobra, to nic, lecimy. Dobra, miałbym jeszcze do Was taką jedną małą sprawę, bo mam ogólnie w planach zrobić odcinek odnośnie zarobków kierowców na silosach w tym wypadku, bo nie, może później zrobię o cysternach, o kontenerach i tak dalej, ale chciałbym zacząć o silosach, bo po prostu mam, nie wiem, jakieś doświadczenie w tym i też tam szukałem nieraz roboty, tylko dość długo nie byłem na polskim rynku. I czy moglibyście mi w komentarzach napisać, nie chodzi mi o firmę, nie chodzi mi o nazwisko, ani nic innego, ani skąd jest firma, tylko takie średnie zarobki, jeżeli jeździcie na przykład w koło komina w ciągu dnia po Polsce, albo od poniedziałku do piątku po Polsce, albo ewentualnie może jak pracujecie w polskiej firmie i wiecie, jeździcie na zachód i wracacie z powrotem, to takie ogólne zarobki i byłoby dobrze, żeby to było na rękę, ile by wychodziło. I do tego, wiecie, sobie zestawię, na przykład poszukam gdzieś na jakichś forach, na jakichś, nie wiem, na jakieś Luxmany, nie Luxmany, tam z tych pośredników pościągam trochę ofert systemowych, pospisuję sobie i taki odcinek właśnie mam w planach zrobić, tylko to jeszcze chwilę musicie mi dać, bo muszę go troszkę rozplanować. Ale gdybyście mi napisali w komentarzu właśnie jakieś takie chociaż informacje obojętnie o którym systemie, czy to w Polsce, czy za granicą, czy... inaczej, jeżeli za granicą, to w jakim kraju i w jakim systemie. To byłbym Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Przy okazji chciałbym powitać nowe osoby, bo zauważyłem, że sporo nowych subskrybentów się pojawiło, więc witam Was bardzo gorąco i mam nadzieję, że się czegoś fajnego dowiecie tutaj od nas. No nic, to lecimy dalej. Ogólnie cały pomysł mi się wziął stąd, że wczoraj miałem rozładunek tego produktu, co już kiedyś o nim wspominałem. On służy jako uzupełnienie do pampersów, do podpasek, do tego typu rzeczy. To jest to takie bardzo chłonne i kiedy to zostanie w kolanku, to zobaczcie. To już akurat mamy czystą beczkę, ale tutaj ten cały osad jaki by został, to jak on dostanie wody, to i zarówno z jednej strony, jak i z drugiej będzie się kleiło. Taki zwyczajny gil się z tego zrobi. I to potem jest bardzo ciężko umyć. Więc mówię, kurde, nie, no muszę Wam powiedzieć o tym, jak sobie z tym poradzić. No to najprostsza metoda, którą używam, no to wiecie, to po pierwsze biorę pistolet na sprężone powietrze i normalnie, kurde, odmuchuję. A druga rzecz, którą zawsze robię, to jest zdemontowanie tych uszczelek. Zobaczcie, one nie są trudne do demontażu, bo to dosłownie wystarczy, kurde, szarpnąć ją i ona ładnie wychodzi i zobaczcie, tutaj nawet jeżeli byłem normalny produkt, to i tak jakieś resztki zostają. A takiego badziewia właśnie klejącego jak właśnie ten plastik, kurczę, on ma różne nazwy i wypadło mi z głowy, ale to jest taki bardzo typowy produkt i on w sumie tylko występuje w tej formie klejącej, on nie ma tam innych opcji. I tak samo gluten. Gluten też, jeżeli macie jakiś rozładunek glutenu albo coś, to też te uszczelki warto wyciągnąć i właśnie sobie to przedmuchać, przeczyścić i mówię szczerze, że to jest naprawdę, kurczę, o połowę roboty mniej. No to akurat nie ma drugiej uszczelki, więc tu jest na miękko i tu z tyłu też nie ma uszczelki. Jeżeli macie z tyłu jeszcze jedną, no to wiadomo, tutaj też, nie? Co by trzeba było wyciągnąć. Sam montaż tej uszczelki z powrotem to mniej więcej wygląda w ten sposób, że wy wciskacie go tak jakby na 12, 15, 18. Hop, cyk, cyk. I tutaj tak samo.
No właśnie. No, sucha jest, jak jest mokra, to łatwiej wchodzi. No wiadomo, kto nie smaruje, nie jedzie, nie? Hop. Hop, albo młoteczkiem można sobie stuknąć, albo to, ale najprościej to zmoczyć ją i... O. I ona elegancko sobie wejdzie na swoje miejsce tutaj. Jeszcze, mówię, trzeba ją trochę dobić tam młoteczkiem, bo paluchami, no to wiadomo, to nie wchodzi. I zobaczcie, specjalnie zostawiłem jedną złączkę brudną właśnie po tym produkcie. I to mówię, to każdy ten cały proszek, tak jak tu widać, to on się zamieni, kurde, w takiego gila. No to ja nie chcę mi się podłączać tego węża z tyłu, co mam do sprężonego powietrza. O, i sobie biorę pistolet. Tylko najlepiej drzwi zamknąć od kabiny i chyba to właśnie zrobię. O, dobra, bo wieje mi wiatra. No widzicie? Tak. I tak samo te uszczelki też sobie zaraz wyjmę i tak jak tam pokazywałem przed chwilą, bo tu jest właśnie pełno tego syfu pod nimi. Tak, użyłem sobie. Chodzi, bo nie, wiatr w drugą stronę akurat pasuje. O, i tutaj tak samo, to trzeba odmuchać ładnie i będzie elegancko. I naprawdę jest dużo mniej roboty i dużo mniej pierdzielenia na myjni później. Dobra, ale to by było jedno. To tą złączkę sobie zaraz za chwilę dokończę. Już nie będę wam psiukał. I takie rzeczy to najlepiej myć zimną wodą, wiecie? Bo kiedy zaczniecie używać ciepłej, to z reguły jest tak, że jakieś gluteny, nie gluteny, to one dużo szybciej się właśnie Teraz jeżeli chodzi o wąż, nie? Bo z reguły jest tak, że używacie swojego węża. Czekaj, to zamknę. Otwarte mam. No to w wężu przeważnie, no te już tutaj są czyste, ale wąż, no to tak samo. Jeżeli macie uszczelkę, no to uszczelkę najlepiej wyjąć. I tak samo, ja z reguły podciągam już ten wąż tutaj, co z tyłu mam, ten powietrzny, nie? I normalnie sobie wydmuchuję ten produkt, który tutaj jest. I kurde, no samo umycie tego węża, jeżeli zwłaszcza wyjmiecie uszczelkę i wydmuchacie to wszystko normalnie ze środka, powietrzem, kurczę, do środka, podmuchacie, to jest no połowa roboty mniej. Bo tak normalnie, jeżeli ten produkt jest w środku, nie? I zaczniecie lać go wodą, no to on się, kurde, zmieni konsystencję, tak? Z proszku na gluta. A jeżeli go wydmuchacie i wtedy szybko tylko zimną wodą przejedziecie w jedną i w drugą stronę, to jest, kurde, no moment. I ogólnie te wszystkie uszczelki najlepiej byłoby, no ale wiadomo przecież, że nikt nie będzie silosa w środku, kurczę, ogarynął. Dobra, musiałem krypę zamknąć, żeby mi, kurczę, nie opierdzielili, bo teraz do tyłu przeszliśmy. Dobra, jeżeli chodzi o sam zawór zwrotny, to jak tam mówiłem przed chwilą, najlepiej wziąć sobie też, odmuchać go i dopiero potem samą wodą wypłukać zimną i jest, kurczę, moment zrobione. I to też naprawdę dużo pomaga i tak. I kolejna sprawa, no tu jest akurat nowa uszczelka, nie? Nówka sztuka. Ale jeżeli się zdarzy wam tak, że ta uszczelka jest wyrobiona, albo albo nie wiem, zgubicie ją na przykład, ale o zgubieniu to za chwilę. Powiedzmy, że jest wyrobiona, albo się pęknie, albo urwie, albo cokolwiek innego. To ja osobiście robię tak, że jak nie mam nowej, bo przeważnie mam nową, ale jeżeli nie mam, to zobaczcie, jak mam plombę zwykłą, to urywam ten dekielek, jakby ten z tym zabezpieczeniem i po prostu ten plastik ładnie wkładam w ten. I ta plomba jest praktycznie idealna na rozmiar i dopiero wtedy na to przytykam uszczelkę. Zapytacie się teraz po co? Po jakiego wała? Ano dlatego, że niektóre złącza, jak są już wyrobione, nie? To potem ta uszczelka, która tutaj jest, ona nie dochodzi nam za dobrze. I nam się będzie sypał produkt. Jeżeli damy za duże ciśnienie albo cokolwiek innego, no to tutaj właśnie, ta tutaj ładnie jeszcze wystaje, ale jak już będzie zużyta, to ona będzie na płasko. Nie będzie nam dochodziła do właściwego punktu. A druga metoda jest taka, jeżeli zgubicie ją całkowicie, to jest już, można powiedzieć, że dla niektórych pozamiatane, ale wiadomo, jeżeli tam się dobrze pokombinuje, no to też nie ma problemu, jakoś sobie poradzicie. Ja na przykład robiłem tak, że brałem uszczelkę, taką jak ta, jedną albo dwie, w zależności od tego, jaka marka silosa.
okładałem to dookoła, jedną w jedną stronę, drugą w drugą. Jak macie gumowe rękawice, nie? To z tych gumowych rękawic wziąłem, kurde, i wyciąłem takie długie paski. Tutaj z jednego palca, z drugiego, tylko że nie z takich, tylko z tych gumowych, takich gumowych. I powiem wam, na małym ciśnieniu tak do 0,6, do 0,7 bara i normalnie się rozładowałem bez żadnego problemu. Ale to troszkę musiałem, kurczę, pokombinować, bo mówię, przecież nie będę, a to we Francji akurat chyba było, nie będę jechał, kurde, nad ranem, nie wiem, to chyba 5-6 rano, szukał sklepu. Albo dzwonił do dysponenta i wiesz, co ja mu powiem, kurde, słuchaj, zgubiłem złączkę i albo uszczelkę, albo cokolwiek innego i co? I teraz, kurde, ratuj mnie? No nie, no ja taki nie jestem. Ja tam jestem taki, że wiecie, ja tam pierdolę i jadę po swojemu. No dobra, to myślę byłoby dzisiaj na tyle. Ostatnie materiały były takie dość długie, to dzisiaj zrobimy taki krótki, bardziej treściwy i mam nadzieję, że niejednemu z Was troszkę ułatwi to życie właśnie. Przedmuchać, fajnie sobie zimną wodą opłukać i naprawdę, kurde, zrobi to robotę. Tak samo wąż, tak samo kolano i tam z tą uszczelką z tyłu, no to myślę, to będzie najlepsza wskazówka, bo wiadomo, bez uszczelki, no to za cholerę się nie rozładujesz. No nic, to dzięki za Waszą uwagę, trzymajcie się, do następnego, heja!